To jest próba. Bardzo ładna. Kompozytor towarzyszący karierze Wydemarczyk. Tekst napisała Agnieszka Osieckie. Myszki się urodziły podczas mojego urlopu zdrowotnego. Miałam taki epizod chorobowy, po którym poszłam na urlop zdrowotny i przez rok czasu za bardzo nic nie mogłam robić. I mąż mnie zaopatrzył w tablet z ekranem, ponieważ ja maluję na wszelkie sposoby i na kartkach, i na deskach. Sporo czasu miałam takiego siedzącego, leżącego, no i miałam ten tablet. Mogłam na nim sobie rysować po prostu nawet w łóżku. No i narysowałam myszkę i tak zaczęły się te myszki, że zaczęłam od myszek. Wszystko zaczęło się od tej myszki. A szwendacz ma plecak. Na filmie było widać, że ma tam w tym plecaku troszeczkę dobytku. Pierwszą myszkę nazwałam szwendacz, taka wędrowna myszka. Pokaż szwendacza paluszkiem, tak jak mama pokazywała. Aha. O, tu projekt szwendacza był. Od tego się zaczyna. No i zaczęłam sobie wyobrażać, że sobie wymyślam jakąś rodzinę. Wymyśliłam 9 myszek, które by tam mieszkały razem i ta pierwsza książeczka przez 9 miesięcy rysowana przeze mnie powstała. W pełni ilustrowana, ona ma 76 stron. Bierze się kolor. O, na przykład jakiś tam kolor. Tak samo zupełnie jakbym brała farbę. Maluję sobie. I dziubię sobie kreseczkami na przykład. Chciałam narysować taką tradycyjną, ale nie do końca tradycyjną, taką rodzinkę, pokazać takie role rodzinne. No więc jest babcia, jest dziadek, jest ciotka, są dzieci, są wnuki. Każdy miał albo ma bunię, prawda? Najpierw rysuję taką warstwę, to się nazywa brudny szkic, a potem po tym brudnym poprawiam już tak dokładniej. I to jest taka bunia, prawdziwa bunia, która piecze ciasto, nosi czepek, ma okularki, ma tutaj chustkę. Jest też dziadunio. Dziadunio jest tutaj. Dziadunio jest ogrodnikiem, ponieważ mój dziadunio był ogrodnikiem. Projekt pani Lisicy. W takim właśnie XIX-wiecznym stroju z woalką. Izabela. Taka trochę. To jest mysia. Myszki ubrałam w takie stroje z wieku XIX albo przedwojenne trochę. Mają kapelusze, mają długie fartuszki, mają cały taki anturaż taki historyczny, bajkowy, tak mi to do nich pasowało. Tych myszek to też są takie staroświeckie, jest spiżarnia, tak jak w domu moich dziadków, jest piec kaflowy. Posadziłam je w Mysiborku. Nazwa jest też narewska, ponieważ między Narwią przecież a Makówką jest borek. Przez okno swego domu widziałam borek. Dodałam tam mysi i z tego borku powstał Mysiborek. No i te myszki tam mieszkają. Jest to świat mojego dzieciństwa. Zapomniałam jeszcze o jednej myszce. Ta najmniejsza. Nazywa się Drobinka. I to ona reklamowała ten spektakl na plakatach. Ja pamiętam, jak ona malowała te rysunki. Te obrazki są tak plastyczne. Czyli mamy taką myszkę, ja ją sobie multiplikuję, czyli ją powtarzam. 4 minuty na ekranie to jest 9 miesięcy mojego życia. Pani Elwira zrobiła na podstawie mojej książki film animowany, krótkometrażowy. My się z Elwirką znamy od zawsze. Ona była w moim teatrze, więc jakoś tak trafiło, że te myszki jej się spodobały i jestem zaszczycona, że ożywiła ten świat. Ja rysuję, a ona go ożywiła. Na jakieś wolne dni cieszę się, że ten film jest. Cieszę się, że go zrobiłam dla Ewy. Pewnego razu myszka zwana szwendaczem wybrała się na długi wiosenny spacer. Najgorszą w tym filmie sceną do zrobienia była scena, kiedy szwendacz biegnie przez las, bo uznałam, że to jest takie bardzo ważne, że on przez ten las biegnie. I dalej musicie przeczytać książkę, prawda? Jak chcecie wiedzieć, co było dalej, to musicie przeczytać. No i tak to wygląda. Jeszcze dużo miejsca jest. Dlaczego to jest projekt? Bo chciałabym je pokazać w 4 porach roku. Udało mi się na razie 60 stron narysować książeczki zimowej.
ale ją porzuciłam, bo stwierdziłam, że na przyszłą zimę szybciej ją wydam niż na tą, bo już się kończy. Długo trwa ten proces. Myszki robią parapetówkę, bo się wprowadziły, zapraszają koło gospodyń leśnych, tam jest, a przychodzą żaby, gra zespół Ropuk Band. Jednak chciałabym, żeby książka się ukazywała okresowo, to znaczy zimowa na zimę, wiosenna na wiosnę, żeby można było sobie jakby ten świat przeżyć, zobaczyć i w czasie rzeczywistym. To jest skrzat przebiśnik. A teraz rysuję wiosnę, więc mam nadzieję, że na wiosnę uda mi się wydać część wiosenną, w której się pojawiają zające. Czyli oprócz myszek pojawiają się zające. Rodzina zajęcy się wprowadza do Mysiborku. Zyzio to jest ten niegrzeczny, on strzela z procy w ślimaki i zaznacza na drzwiach, na ścianie drewutni, ile już tych ślimaków trafił. Nie chce pomagać ciotce, śpi dużo. Te postacie pomagają zrozumieć, że każdy ma swoje miejsce w tym lesie, w tym Mysiborku. I wilk, i lis, i zając, i myszki mają swoje miejsce i są istoty całkiem fantastyczne, jakieś skrzaty i wróżki, które też tam symbolizują kogoś innego niż my, ale przecież go się nie odrzuca, tylko stara się go zrozumieć. Te historie się dobrze kończą i pokazują, że każdy może mieć taki swój Mysiborek. Dziewczyny śnią w jabłoniach o spóźnionym deszczu. Jakby nie było wczoraj, jakby nie było wczoraj, zwiniętego w pierścień. Niech toczy się pieśń.